Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, dzisiaj podejmiemy temat dość Trudny. Trudny. Myślę, że dla wielu on będzie kontrowersyjny, chociaż no, poproszono nas, abyśmy się odnieśli, abyśmy powiedzieli o dzieciach in vitro. W kontekście też No tego, co się dzieje, całej dyskusji, która jest dzisiaj na temat in vitro, na temat wypowiedzi Kościoła na ten temat, reakcji niektórych osób świeckich, którzy nawet podejmują bardzo radykalne decyzje, włącznie z wystąpieniem z Kościoła katolickiego, bo nie zgadzają się z tym, co proponuje, czy czego naucza Kościół, czego nauczają biskupi. Myślę, że nie będziemy zajmowali się samym tematem in vitro jako takim. Myślę, że dużo tak. słów padło. Też jeden odcinek nakręciliśmy o in vitro, o samej metodzie. Znacie stanowisko Kościoła, jakie jest, natomiast wydaje mi się, że... To znaczy, ja myślę, że jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Właśnie, że okazuje się, że wiele osób biorących udział w dyskusji nie zna stanowiska Kościoła. Nie czytali ani listu episkopatu, jakieś tam wyrywkowe fragmenty cytują, prawda? Ani nie znają opinii Rady Bioetyki, tak, która jest przy episkopacie, ani nie znają literatury fachowej. Warto wejść na stronę Episkopatu Polski, tam są różnego rodzaju opinie naukowe przedstawione, tam jest cała literatura podana właśnie na temat in vitro i to bardzo ciekawe, że nie polska literatura, tylko opracowania międzynarodowe z różnego rodzaju instytutów i klinik i pewno uniwersytetów. Warto się z tym zapoznać i potem możemy zamiast emocjonalnych wypowiedzi podjąć jakąś merytoryczną dyskusję. Nie? Znaczy, bo uważam, że temat generalnie jest bardzo emocjonalny i to pewnie dlatego jest tyle też takich bardzo wypowiedzi płomiennych na ten temat. Natomiast myślę, że powinniśmy tu jakoś rozdzielić dwie rzeczy, czyli stanowisko Kościoła i jego ocena wobec zjawiska in vitro, tak, wobec metody zapłodnienia. Tak. A druga sprawa to jest podejście Kościoła co do dzieci, które już się z tej metody które powstały narodziły. z tej metody. Tak. I teraz to są dwie różne rzeczy. I to trzeba jasno sobie powiedzieć, bo o ile Kościół wypowiada się negatywnie na temat metody in vitro, odsuwając ją w ogóle na bok, o tyle co innego mówi o dzieciach, które się z tej metody narodziły. Tak. To musi bardzo jasno wybrzmieć i trzeba zawsze te rzeczy odsuwać, bo niektórzy do jednego worka wkładają to i wychodzi na to, że Kościół teraz w jakiś sposób jest uprzedzony do tych dzieci, że stygmatyzuje, że może nie ma dla nich miejsca w Kościele. Często właśnie też osoby, które w sposób właśnie które dzięki metodzie in vitro przychodzą na świat, czują się odepchnięte przez Kościół. Co ciekawe jest, ci sami hierarchowie, którzy wypowiadają się bardzo radykalnie i negatywnie na temat metody in vitro, w tych samych wypowiedziach mówią... Bardzo pozytywnie, bardzo ciepło, z wielką troską mówią właśnie o tych dzieciach, w ogóle o tych osobach, które, teraz niektóre to już są dorosłe osoby, to już trudno mówić, że to są dzieci, prawda? Ale no właśnie tak. trzeba ich otoczyć jak największą miłością i to nie ulega wątpliwości. Co prawda kiedyś wypowiadając się na ten temat do jednej ze stacji bardzo komercyjnych powiedziałem, że przecież każdy człowiek, który przychodzi na świat, jest dzieckiem Boga, jest przez Boga kochany. Dostałem telefon, słuchajcie, że jeden z oglądających nie życzy sobie, aby mówić, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, ponieważ on się nie czuje dzieckiem Boga. Nie? No, ale to nie zmienia faktu, to jego odczucia nie zmieniają. Znaczy chodzi mi o coś innego, że nawet ja mówię o czymś zupełnie innym, a ktoś wyciągnął tylko jakby dla siebie jedno zdanie. Tutaj posłużymy się teraz pewną analogią, ona jest oczywiście niedoskonała, jak wiele analogii. Może dla niektórych się wydawać nawet niestosowna, ale ona odda pewne zjawisko. Nie? No. Mianowicie chodzi nam tutaj o to, że tak jak czymś... Jeszcze raz chcę, żebyśmy się skupili na dziecku, dobrze? Nie na tym, co się dzieje wcześniej, ale na dziecku. Tak jak negatywnie jest oceniany i słusznie, i inaczej się tego nie da ocenić, i wręcz potępianym czynem jest gwałt.
Tak? Zupełnie negatywnie ocena tego gwałtu. Tego wydarzenia, jakim jest gwałt, tak? Tak. Tego aktu. Natomiast oczywiście dziecko jest niczemu niewinne. Dziecko przychodzi, powinno być otoczone opieką, troską, miłością, myślę, że tym bardziej szczególną. Ono przychodzi po prostu na świat w wyniku takich, a nie innych okoliczności, ale ono jest niczemu niewinne. I tak samo teraz nie zatrzymujemy się, nie chciałbym porównywać in vitro z gwałtem, ale chodzi mi również o dziecko, które wychodzi z metody, która jest przez Kościół ocena negatywnie, przez innych pozytywnie, ale skupiam się teraz na dziecku. Dziecko jest osobą, która jest kochana przez Boga, która jest dobra, która jest w Kościele chciana, potrzebna. No, takie stanowisko Kościoła wobec dzieci. Wobec dzieci. A próbuje się zakrzyczeć niestety, do jednego worka wsadzić, że dzieci, osoby, które przychodzą na świat z metody in vitro, są przez Kościół niechciane, wyrzucane, sponiewierane. Nie spotkałem wypowiedzi, która w hierarchii Kościoła, która by, jeżeli takie znacie, przyślijcie nam, która by wprost potępiała dzieciaki, osoby, które przychodzą na świat z metody in vitro. To powiedziała, że nie ma dla Ciebie miejsca w Kościele, ty jesteś zły, jesteś dzieckiem szatana, czy tam inne różne, prawda, wypowiedzi, które przypisuje się niestety hierarchom kościelnym. Nikt nigdy czegoś takiego nie powiedział. A więc mówienie, że Kościół jest przeciwko tym osobom, które się narodziły z tej metody, że jest przeciwko tym dzieciom, to jest nie takie jest nauczanie Kościoła, to jest nieporozumienie. To jest nieporozumienie. Także myślę, że jak najbardziej otaczamy wszystkich ludzi, jakkolwiek przyszedł na świat, w jakikolwiek sposób. Otaczamy wszystkich ludzi ze względu na to, że jest człowiekiem i ma swoją godność ludzką. Otaczamy jak największym szacunkiem, jak największą miłością i chcemy z całego serca jak największego dobra dla tych osób. Pokój i dobro. Pokój i dobro.